Witamy z uzdrowiska Ciechocinek. Zapraszamy na spacer z nami po tym uzdrowisku. Zobaczymy w filmie oczywiście olbrzymie tężnie solankowe, parki z pięknymi dywanami z kwiatów, różne fontanny, dworek prezydenta, cerkiew i wiele innych ciekawych rzeczy. Spacer rozpoczynamy od dworca autobusowego przy ulicy Kolejowej i od razu kierujemy się w stronę tężni solankowych. Idziemy chodnikiem w kierunku ulic Wołuszewskiej i Poprzecznej. Będąc na ulicy Poprzecznej, już z daleka zobaczymy tężnię. Wstęp na teren tężni jest płatny. Dodatkowo trzeba płacić za wejście na górę tężni, a są różne ceny biletów w zależności od numeru tężni, za wstęp do groty solankowej i za wstęp do Muzeum Warzelnictwa. Chcąc zobaczyć to wszystko, warto rozważyć zakup karnetu Szlak Solankowy, w cenie którego mamy wejście na obszar tężni, wejście na górę tężni numer 1, wejście do groty solankowej i wejście do Muzeum Warzelnictwa. Nie wszystkich dotyczą te opłaty. Wielu kuracjuszy z okolicznych szpitali ma wejścia bezpłatne, o czym informują tablice. W tej chwili spokojnie spacerujemy obok tężni numer 1, rozglądając się po okolicy. Za chwilę dojdziemy do wejścia na górę tej tężni. W Ciechocinku jest zespół 3 tężni solankowych wzniesionych w XIX wieku. Jest to największa tego typu drewniana konstrukcja w Europie. Zespół tężni i warzelni soli wraz z parkiem tężniowym i zdrojowym stanowi pomnik historii. Już w XIII wieku miejscowa ludność zajmowała się wydobywaniem i ważeniem soli na mocy zezwoleń danych przez Konrada I Mazowieckiego. Natomiast oglądane tężnie zostały wybudowane w oparciu o źródła solanki, odkryte tutaj jeszcze w drugiej połowie XVIII wieku. Tężnia numer 1 o długości 648 metrów i tężnia numer 2 o długości 719 metrów zbudowane zostały w latach 1824-1828. Tężnia numer 3 o długości 333 metrów powstała w 1859 roku. Podstawę tężni stanowi wbite w ziemię 7000 dębowych pali, na których spoczywa wanna o szerokości 9 metrów i głębokości 1 metra. Nad nią znajduje się drewniana konstrukcja świerkowo-sosnowa o wysokości 13 metrów, na jarzmach wypełniona tarniną, po której spływa solanka. Tężnie ustawione są w kształcie podkowy. Pierwszym etapem w procesie produkcji soli jest pompowanie solanki ze źródła nr 11 o nazwie fontanna Grzybek, którą to fontannę jeszcze zobaczymy w tym filmie. Tężnie stanowią drugi etap w procesie produkcji soli, gdzie następuje stopniowe zwiększanie stężenia solanki. Najmniejsze stężenie jest w tężni nr 1, średnio 9%. Tężnia nr 3 16%, a największe w tężni nr 2 30%. Stąd solanka rurociągami płynie do warzelni soli, która jest trzecim etapem produkcji soli. Jest tam produkowana sól, szlam i łuk leczniczy. Tężnie działają też niczym gigantyczny filtr powietrza. Tymczasem doszliśmy do wejścia na taras widokowy, który znajduje się na górze tężni nr 1. Jest tutaj też przejście na drugą stronę tężni, gdzie znajduje się park tężniowy. Początki tego parku sięgają 1875 roku, a ostatecznie został on zagospodarowany w latach 1907-1908. Przy wejściu do parku znajduje się słynny zegar kwiatowy, który zobaczymy w dalszej części tego filmu. W środku parku znajduje się pomnik Stanisława Staszica, wybitnego przedstawiciela polskiego oświecenia. Tymczasem weszliśmy już na taras widokowy na tężni nr 1.
Widzimy tu z obu stron korytka, do których solanka o stężeniu 5,8% pompowana jest ze źródła nr 11 fontanna Grzybek o głębokości około 414,5 metra. Dalej solanka przesącza się po ścianach tężni po tarninie i spływa do wanny u dołu tężni. Pod wpływem wiatru i słońca paruje, tworząc mikroklimat obfitujący w jod, sód, chlor, brom, dzięki czemu powstało tu naturalne lecznicze inhalatorium. Jednocześnie stężenie soli w solance zwiększa się. Popatrzmy na szczegóły budowy tężni w tym miejscu. Doszliśmy do tężni numer 3. Solanka w niej zagęszczana jest do 14–18%. Tak samo jak w tężni numer 1 znajduje się tutaj taras widokowy, na który wejście jest płatne. Przypatrzmy się teraz tej tężni, spacerując wzdłuż niej. Kolejną tężnią, do której doszliśmy, jest tężnia numer 2. Stężenie solanki w niej jest największe i wynosi 22–32%. Wewnątrz tej tężni znajduje się grota solankowa, do której za chwilę wejdziemy. I już jesteśmy w tej grocie. Znajdują się w niej ławki, na których można sobie posiedzieć. Jest to doskonałe miejsce służące do zażywania inhalacji z powstałego specyficznego aerozolu zawierającego zdrowotne pierwiastki.
Kończymy nasz spacer wokół tężni i idziemy do ważelni soli. Odnajdujemy drogowskaz i po wale przeciwpowodziowym idziemy 1,3 km, by dojść do ważelni soli. To właśnie na terenie ważelni soli ciągle i niezmiennie w sposób tradycyjny wytwarza się ciechocińską sól spożywczą. Zatężoną na tężniach solankę ogrzewa się tu w płaskich, otwartych naczyniach, zwanych panwiami. Podczas ważenia z solanki wytrącają się kryształki soli. Do produkcji wykorzystywane są proste narzędzia, a prace związane z ważeniem soli są wykonywane ręcznie przez pracowników zwanych ważelnikami. Podczas ważenia otrzymuje się także ciechociński szlam i łuk, posiadające właściwości lecznicze. W niewykorzystywanej do produkcji soli części ważelni zorganizowano muzeum, w którym miejsce znalazły eksponaty związane nie tylko z ważelnictwem, ale również będące świadectwem powstania i rozwoju działalności uzdrowiskowej w Ciechocinku. Z Muzeum Ważelnictwa przechodzimy bezpośrednio do Parku Zdrojowego. W Parku Zdrojowym możemy oglądać bogatą roślinność z rzadkimi okazami drzew i krzewów, które tworzą harmonię architektoniczną ze stałymi, charakterystycznymi dla Ciechocinka obiektami drewnianymi, muszlą koncertową, kawiarnią Bristol i pijalnią wód mineralnych. Na terenie parku występuje ponad 140 gatunków roślin. Ozdobą parku jest też pomnik przyrody, dom przypułkowy Konstanty. Centralne położenie, przepiękne fontanny oraz bogaty świat roślin przyciąga tu rzesze kuracjuszy i turystów przez cały rok. Doszliśmy do fontanny Jasi Małgosia. W parku znajduje się też muszla koncertowa, która została wybudowana w 1909 roku w stylu zakopiańskim. Obecnie w muszli koncertowej odbywa się szereg imprez kulturalnych rangi krajowej. Tuż obok muszli koncertowej stoi budynek pijalni wód mineralnych. Budynek ten wybudowano w latach 1880-1881 w stylu szwajcarskim, który był charakterystyczny w tamtym czasie dla Ciechocinka. W pijalni mieści się obecnie sala koncertowa i kawiarnia Bristol. Pooglądajmy jeszcze przez chwilę ładne dywany kwiatowe i fontanny w tym parku. Wychodzimy z Parku Zdrojowego i przechodzimy do znajdującej się nieopodal fontanny Grzybek. Słynny Grzybek usytuowany jest w centrum miasta. Pełni nie tylko funkcję ozdoby uzdrowiska, ale także przemysłową. Fontanna jest obudową źródła numer 11, czyli głębokiego na 414 metrów od wiertu solanki. Właśnie stąd solanka pompowana jest na ciechocińskie tężnie. Przechodzimy na ulicę Armii Krajowej. Na części tej ulicy znajduje się deptak Sław.
Deptak Sław funkcjonuje od 2014 roku, a odsłanianie na nim pamiątkowych tablic na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń plenerowych organizowanych z udziałem znakomitości z dziedziny filmu, muzyki, sportu i medycyny. Pierwszą osobą, która odsłoniła swoją gwiazdę, był prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. Idziemy dalej ulicą Armii Krajowej, aż do jej końca, podziwiając po drodze dywany kwiatowe, fontanny, pomniki, architekturę budynków i inne ciekawostki. Dochodzimy do wieży ciśnień. Historyczne ujęcie wody dla Ciechocinka znajduje się w pobliskim Kuczku. To stamtąd poprowadzono wodociąg. Rozbudowujące się uzdrowisko wymusiło jednak konieczność zbudowania zbiornika na wodę bliżej centrum miasta. I tak od 1927 roku góruje nad Ciechocinkiem ładny budynek wieży ciśnień. Obecnie w budynku mieszczą się biura Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Wieża ma 32 metry wysokości. Zawracamy i idziemy ulicą Wojska Polskiego. Szybko dochodzimy do zabytkowej cerkwi. Świątynia została wybudowana w 1894 roku przez górali kaukaskich w stylu zauralskim. Jest to jedyny przykład tego stylu w Europie. Powstanie obiektu było związane z przyjazdami do Ciechocinka rosyjskich kuracjuszy wyznania prawosławnego. Ściany wykonane są z bali położonych na siebie bez użycia gwoździ. Budynek był cerkwią do lat 20. ubiegłego stulecia, gdzie następnie urządzono w nim kasyno ze świetlicą. Później budynek pełnił różne funkcje, aż do 5 października 1996 roku, kiedy to cerkiew została ponownie konsekrowana. Stała się wówczas świątynią nowo utworzonej parafii wojskowej. Dochodzimy do dworku prezydenta RP. Powstał on na życzenie prezydenta RP Ignacego Mościckiego w połowie lat 30. XX wieku. Władze Ciechocinka wybudowały na potrzeby głowy państwa rezydencję wypoczynkową na obrzeżach miasta. Sam prezydent nigdy jednak nie odwiedził tego obiektu. Do wybuchu wojny korzystali z niego wysocy rangą urzędnicy publiczni. W 2001 roku miasto Ciechocinek przekazało budynek kancelarii prezydenta RP, która w latach 2001-2003 przeprowadziła remont kapitalny budynku. Od 2013 roku znajduje się tam ogólnodostępna wystawa dotycząca roli głowy państwa polskiego. Idziemy dalej ulicami Wojska Polskiego i Kościuszki, aż do Zegara Kwiatowego, który znajduje się na wejściu do Parku Tężniowego.
I oto jesteśmy już przy zegarze kwiatowym. Kończymy w tym miejscu zwiedzanie Ciechocinka. Pokazaliśmy najważniejsze miejsca warte zobaczenia, choć nie wszystkie. Aby nie pominąć kolejnych filmów o innych miasteczkach, które ukażą się wkrótce na tym kanale, zachęcam do jego subskrypcji, o ile jeszcze tego nie zrobiliście.